Cześć, witam was Energik w kolejnym Enerflashu. Mamy 10 czerwca i dzisiaj będzie pewnie dłuższy Enerflash, bo dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło i myślę, że warto o tym dzisiaj powiedzieć. Mieliśmy właściwie tych konferencji było więcej, ale powiedzmy dwie takie ważne, czyli Summer Game Festival i mieliśmy Xbox Showcase. No a wcześniej był jeszcze oczywiście PlayStation State of Play. No powiem wam, no Xbox zmiażdżył konkurencję, pokazał mnóstwo fantastycznych rzeczy, pokazali przede wszystkim te gry, na które wiele osób czekało, było kilka fajnych niespodzianek i myślę, że no, wyszło na to, że Microsoft był solidnie przygotowany do tego pokazu i naprawdę dużo fajnych gier na tym pokazie było. Tak jak lubię, bez zamulania, pyk, trailer po trailerze i muszę przyznać, że wyszło to naprawdę dobrze. I gry prezentowały się, większa część gier, bo nie mówię, że wszystkie, ale większa część gier, które były pokazane na showcase, wyglądała naprawdę fajnie. No i cóż, wszystko będzie oczywiście pierwszego dnia od premiery na Game Passie, jak się możecie domyśleć. Myśleliśmy, że Xbox w związku z tym, że nie ma znaczy tak zakładaliśmy, że nie ma zbyt wiele do pokazania, ale to była oczywiście pomyłka. Dużo dobrego od Microsoftu na showcase się pojawiło i zdecydowanie, no, tak jak mówię, Microsoft pozamiatał. PlayStation ze swoim State of Play no, nie miała w ogóle startu do tego, co pokazano na Microsoftie. Dzisiaj oczywiście będzie stream jeszcze z Ubisoft Forward i jeżeli będziecie chcieli, to mogę jeszcze streamować Nintendo Direct, które będzie 21 czerwca, a dzisiaj zapraszam też na stream na Ubisoft Forward. No dobra, słuchajcie, no tak czy tak impreza pod Xboxem była, znaczy cały ten event był naprawdę, słuchajcie, fantastyczny i ja nie mam tutaj nic do dodania, bo chyba większość z nas, jak oglądaliśmy razem ten event, faktycznie stwierdziła, że no, faktycznie tutaj Microsoft zarządził. Nie tak dawno odbył się fantastyczny koncert muzyki z The Last of Us. Ja niestety na nim nie mogłem być, ale wiem, że wielu z was było i mówiliście, że było naprawdę super. Przynajmniej ci, co byli, mówili, że naprawdę koncert fantastyczny. I chciałbym was zaprosić na kolejny fantastyczny koncert, który odbędzie się 21 września we Wrocławiu i będzie to, słuchajcie, muzyka z Final Fantasy 5, 7, 9 i 13. Myślę, że podobnie będzie to jakaś absolutnie fantastyczna gala, gdzie będziecie mogli posłuchać kultowych tracków. Odbędzie się to w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Czytam z kartki, bo niestety Wrocławia aż tak dobrze nie znam, natomiast no, pojawi się tam na pewno sporo fajnych utworów, które znacie. Oczywiście bilety możecie już sobie zamawiać na Ticketmaster. Link do całego koncertu macie w opisie. No i oczywiście jeszcze dodam, że koncert organizuje fundacja gamemusic.pl. No po ostatnim The Last of Us myślę, że tutaj również, jeśli chodzi o koncert, będzie grubo i warto się, jeżeli macie tylko czas i pozwala wam tutaj napięty grafik, myślę, że warto się na tym koncercie pojawić, bo będzie to na pewno coś epickiego i imponującego. Dobra. Cały czas pytacie się mnie, czy wiem, że że powstaje serial o Jakuzie. No oczywiście takie informacje mi nie umykają. To nie jest tak, że ja o tym nie wiem. Tak, wiem, że na Amazon Prime powstanie serial Yakuza, podobno 6-odcinkowy. No powiem wam tak, no ja czekam, bo jestem, jak wiecie, takim dosyć dużym fanem Yakuzy. Natomiast będzie to film czy serial na podstawie pierwszej części. Jednak chciałem tutaj zauważyć, że powstał już film Yakuza. Ja sobie tylko zerknę. Na podstawie gry. Kilka dobrych lat temu to było. Nie pamiętam dokładnie, jaki tam był podtytuł tego, ale powstało coś takiego. Ale film nie był za bardzo udany. Przynajmniej no mi się tam średnio podobał, nie? Ale coś takiego to już powstało.
No teraz liczymy na coś, że będzie to no, coś ciekawszego. Znaczy ogólnie wiecie, fanbaza Yakuzy troszkę się rozrosła dzięki temu, że ostatnio sporo gier się pojawiło, więc myślę, że zaczęcie serialu od pierwszej części, no co prawda no pierwsza to niby Yakuza 0 jeszcze, ale ogólnie od pierwszej części tak jak wychodziły jest dobrym pomysłem. Mam nadzieję, że się to spodoba. Ciekawy jestem, czy będą różnice względem tego, co było w grze, czy raczej serial będzie podążał tymi tropami, które były w grze, no czy troszkę tam zmienią, trochę jak w The Last of Us. No niemniej, fajnie, że to wychodzi, o wiele wcześniej powinno się pojawić, ale szanuję, będę oglądał, jest to jeden z niewielu seriali. Właściwie jest to jedyny serial, który mogę powiedzieć, że czekam. To jest taka prawda, że jest to jedyny serial, który na pewno obejrzę na premierę i na niego czekam. No, także tak to mniej więcej wygląda. No dobra, pierwszym eventem był Summerfest. Ja powiem wam, że nie oglądałem, akurat mnie to ominęło. I trochę nie żałuję, bo to co było pokazane na Summerfestie, muszę przyznać, że niewiele tam rzeczy mnie jakoś tam specjalnie interesowało, ale kilka było ciekawych informacji. Znaczy pokazano, na początku zacznijmy od tego, że pokazano na przykład nowy gameplay z Kingdom Come Deliverance 2, z jakimiś tam takimi scenkami, kopaniem wieśniaka, no ale przede wszystkim widać, że gra zapowiada się o wiele ciekawiej niż pierwsza część pod względem przygotowania całej produkcji. Wydaje mi się, że jest mniej taka toporna, bo ta pierwsza część miejscami była taka trochę toporna i się tak grało w to czasami ciężko, ale ta dwójka, to już w zasadzie pierwsze te trailery z dwójki sprawiły, że mam ochotę zagrać w część pierwszą. Wiem, że recenzja się nie pojawiła pierwszego Kingdom Come Deliverance u mnie na kanale, ale może właśnie bym teraz sobie ją odświeżył i w ramach recenzji po latach tą recenzję wrzucił. Mamy sceny seksu też tutaj, w ogóle, branie jakiejś wieśniaczki na stole. No w każdym razie trailer tylko rozbudza cały czas moje pragnienie, żeby zagrać w tą grę, bo muszę przyznać, że pierwsze te trailery wyglądały fantastycznie. Tutaj widać, że to też fantastycznie wygląda i na pewno jest to gra, w którą będę grał i na pewno tą grę, recenzja tej gry na pewno się pojawi. Widać, że mamy tutaj oblężenie zamku. No wygląda to fantastycznie. No powiem wam, że świetnie. No i tak ten Henryk taki jest, wiecie, taki bliski naszej słowiańskiej kulturze, także jak najbardziej. No nic, zobaczymy. Jeżeli czekacie, bo ma pojawić się w 2024 roku jeszcze Kingdom Come Deliverance, no to na pewno będzie to tytuł wart uwagi. Na Summer Game Festie pokazano też Delta Force Hawk Ops. Kolejny militarny shooter, niewiele tych militarnych shooterów, czyli militarny shooter pokazano singlową misję wzorowaną na helikopterze w ogniu i powiem wam, że fajnie, że kolejny militarny shooter wychodzi, bo już po tych Battlefieldach i Call of Duty przydałoby się coś nowego. Delta Force to jest seria, która była od lat gdzieś tam, teraz to ona ostatnimi czasy zniknęła, ale była gdzieś tam wcześniej na rynku i działała sobie całkiem nieźle. Niestety z tego co widzę tutaj ten trailer na podstawie gameplayu jest chyba wczesny, jakiś bardzo, bardzo wczesny, bo dużo animacji nie ma. Na przykład strzelanie do przeciwników polega na tym, że oni stoją, strzelasz, że on od razu leży. Nie ma tej animacji, żeby on upadał. Po prostu jest zrobione tak jakby z jakichś takich jeszcze, nawet nie wiem, czy można to nazwać z bety, chyba nawet z alfy. No niemniej, jest tutaj, wydaje mi się, potencjał i myślę, że można coś fajnego z tego zrobić. Pamiętam, że Delta Force Black Hawk Down była już taka gra dawno, dawno temu, to chyba Nova Logic robiła, o ile dobrze pamiętam. Ale kolejny tytuł właśnie troszkę taki wrzucany do tych militarnych shooterów jak najbardziej na plus i jestem na tak, chętnie sobie to sprawdzę. Pokazano kolejny krótki w sumie ten gameplay z
no 2 minuty, no krótki, nie krótki. Z Nobody Wants to Die od Critical Hit Games, ma to być nasz polski kolejny polski cyberpunk. No powiem wam, wygląda to bardzo fajnie. Jest to trochę połączenie cyberpunka, troszkę wydaje mi się jakiegoś takiego Bioshocka, może bym nawet powiedział. Wygląda to dobrze, chętnie sprawdzę. Już pierwszy trailer wyglądał mega ciekawie i zapowiadał coś interesującego. Tutaj już mogliśmy zobaczyć fragmenty z gameplayu. No i powiem wam, że wygląda to naprawdę super. Szczególnie to, jak on cofa czas i na przykład te wybuchy się cofają do tyłu i się wszystko łączy ze sobą, czy widok miasta z góry, gdzie latają te samoloty wszystkie. No naprawdę jest tutaj, widzę, spory potencjał na to, żeby to była naprawdę mega fajna, dobra gierka. Jak najbardziej jestem na tak, czekam na dalsze informacje na temat Nobody Wants to Die i zachęcam również do ewentualnego sprawdzenia, bo tytuł naprawdę wygląda super. Pytaliście się mnie, czy widziałem The Precinct, czyli taką, można powiedzieć, troszkę wariację na temat Grand Theft Auto z widokiem z góry, czy tam można powiedzieć troszkę takim izometrycznym, czyli tak jak można powiedzieć nawiązanie troszkę do Grand Theft Auto Chinatown Wars, chyba to się nazywało Chinatown Wars. Wygląda spoko, natomiast martwi mnie jedno, bo o ile dobrze pamiętam, czekajcie, zerknę, gra ma się pojawić 15 sierpnia, czyli naprawdę już niebawem, a grze trailer, z tego co widzę, brakuje mu sporo ponownie klatek animacji, szczególnie to widać w momencie, kiedy jest napad na bank i bandyci nagle stoją i nagle w kolejnej klatce za murkiem się chowają. Także widać, że tutaj jeszcze nie do końca to wszystko działa tak jak powinno. Mam nadzieję, że trailer pokazuje jakąś wczesną wersję i dzisiaj już te wszystkie elementy zostały poprawione, bo w ogóle powiem wam, że to na trailerze źle wygląda. Znaczy ten moment, kiedy te postacie przeskakują, to takie sceny z trailera powinno się raczej wyciąć, bo to nie wygląda dobrze. No ale tytuł wygląda ciekawie, tak? Nie będzie to GTA, będzie to taki trochę, można powiedzieć, wydaje mi się, że będzie to taki GTA w mikroskali. Też powiem wam, mam tak się zastanawiam, czy akurat pójście w cel shadingową grafikę było dobrym pomysłem. Natomiast no, jest ciekawie, wygląda to ciekawie i myślę, że może to być coś naprawdę fajnego. Zobaczymy jak to się rozwinie, natomiast no, tak jak mówię, wydaje mi się, że ta gra z tego trailera jeszcze nie jest dokończona, a 15 sierpnia ma już się tytuł pojawić, także zobaczymy, jak to tam dalej będzie. Kolejną ciekawą informacją, wiedzieliśmy, że to się dzieje, jest remaster, kolejny remaster gry The Thing. Wiele osób lubi. Tematem zajęła się firma, która zajmuje się remasterami gier od lat, czyli Night Dive Studio. Powiem tak, grałem w The Thinga po premierze, nie była to zła gra, była spoko, natomiast nie mogę powiedzieć, że był to jakiś tytuł, który mogę uznać za wiekopomny, przynajmniej dla mnie. No ale wzięto się za remaster, powiem tak, nawet nie wiem, czy mogę to powiedzieć remaster, to wygląda mi bardziej na remake. Kiedy ten tytuł się pojawi, nie wiadomo chyba jeszcze, czekajcie, nie ma chyba daty podanej. Natomiast sam trailer nie za wiele pokazywał, bo to był taki krótki zlepek scenek, z których nie za wiele tutaj było pokazane i sam filmik był prerenderowany, ale jest napisane, że prerenderowany z asetów z gry. Natomiast no zobaczymy. No, ogólnie marka The Thing, nie wiem, czy jest silna dzisiaj. Ja pamiętam ten pierwszy film, oglądałem go nie wiem ile lat temu. Dużo. Natomiast sama gra, powiem wam tak, pierwsza, oryginał nie porwał mnie. Raz ją skończyłem, nigdy do niej już więcej nie wróciłem, to znaczy, że tytuł mógł być ok, ale nie na tyle, żeby do niego wracać. No, zobaczymy. No. Wolałbym, żeby Night Dive zajęło się innymi fajnymi grami niż właśnie takimi tytułami, które no gdzieś tam już nie są aż tak bardzo dzisiaj rozpoznawalne. Pamiętacie taką grę, która się nazywa Unrecorded chyba, gdzie było pokazane z kamerka z
bodycam, tak, i ultra realistyczna grafika. Była dyskusja, czy to jest gra, czy to jest film, czy połączenie może jednego i drugiego. Niedługo pojawi się gra, która się nazywa Bodycam właśnie. Będzie to strzelanka, która właśnie bazuje na podobnej oprawie. Nawet nie wiem, czy to nie jest, słuchajcie, ta sama firma, czy to czasem nie ewoluowało. W każdym razie wygląda to fajnie, bo to troszkę taki słocik, którego a propos gram, recenzja pojawi się niebawem. Wygląda to naprawdę dobrze. Kolejny militarny shooter, no policyjny shooter, ale wygląda to naprawdę fajnie i wygląda faktycznie, jakby te elementy były wzięte z gry. To znaczy nie ma jakiegoś ruszania bronią na lewo i prawo, bo to fajnie wygląda na trailerze, ale w grze totalnie się nie nadaje do rozgrywki wtedy. Tutaj widać, że ten element jest mocno stonowany i faktycznie to wygląda, jakby to był fragment gameplayu, a nie przygotowanego trailera pod publiczkę. Także Bodycam wygląda fajnie, chętnie zagram. Ja uwielbiam takie gry, bo wydaje mi się, że to będzie taktyczny shooter. Tam dodali oczywiście jakieś tryby multiplayerowe, ale ogólnie wydaje mi się, że to będzie singlowo, to będzie taktyczny shooter, troszkę jak SWAT Ready or Not. I wygląda to naprawdę dobrze. No, zachęcam do sprawdzenia. Oprawa wygląda naprawdę super. Zobaczmy, kiedy będzie premiera. Czy coś powiedzieli o tym? Gra zostanie odblokowana 8 czerwca. Okej. Ciekawe. Trzeba by zobaczyć, czy już odblokowane. No, w każdym razie na pewno myślę, że recenzja się pojawi. I kolejna ciekawa wiadomość odnośnie Alana Wake'a. Nie dość, że Alan Wake dostanie swoje DLC, okazało się, że zostanie ona też wydana na płycie. I pytanie, no i dodatkowa wiadomość jeszcze, że będzie wydana również na PlayStation 5. I teraz pytanie, dlaczego zwlekano tak z wydaniem gry w pudełku? Wydanie gry w pudełku już po takim czasie, no to nie sprawi, że ona będzie się lepiej sprzedawała. Gdyby była wydana na premierę, to by chyba lepiej to wyglądało. Natomiast no słuchajcie, jeżeli graliście w Alana Wake'a, bądź chcecie w niego zagrać, nie mieliście na przykład Xboxa, mieliście PlayStation, no to teraz będzie okazja. Dodatkowo grę można kupić w pudełku i z tego co pamiętam, ona jest od razu z DLC-kami, dajcie mi chwilkę. Na Amazonie.pl można zrobić już preorder. Ja już zrobiłem. Wersja Deluxe Edition kosztuje 269 zł. Tak, i mamy tutaj Expansion Packi, czyli Night Spring Expansion i The Lake House Expansion. No powiem wam, że warto i zastanawiam się, co się stało, że oni tak byli zatwardziali i nagle ta gra w pudełku wyszła. Jeżeli macie za dużo pieniędzy, no to Limited Run wydał też swoją wersję, wyda swoją wersję Alana Wake'a 2. Niestety powiem wam, że cenę w stosunku do tego, co jest w środku, to dowalili jakąś koszmarną. Gra kosztuje bez wysyłki, bez cła $199, natomiast jeżeli się zdecydujemy ją kupić z wysyłką do Polski, to już wam mówię dokładnie, ile to wyjdzie, a wyjdzie niemało, ale już wam mówię konkretnie. Konkretną chcę wam podać wartość. Już mamy Calculate Shipping, już leci. Chyba że się zawiesiło. W każdym razie zestaw nie zawiera jakichś specjalnie dużych, ciekawych elementów, żeby w ogóle jakoś usprawiedliwić wysoką cenę całości. Jeżeli zdecydujecie się na wysyłkę, to wyjdzie was łącznie $280,91. Czyli wysyłka i VAT $80. Zdecydowanie nie warto w mojej opinii tego, co ta gra ma w edycji kolekcjonerskiej, bo mamy tą lampę, mamy klucz, mamy jakieś przypinki i mamy artbook, także nie są to jakieś rzeczy, które warto płacić ponad 1100 zł za takie elementy. Ale jeżeli macie za dużo pieniędzy, no to wiecie, to nie zatrzymuje. W każdym razie ciekawy jestem, co się stało, że ta wersja na nośniku jednak wychodzi. Tam coś się ciekawego zadziało. My się tego pewnie za szybko nie dowiemy, ale coś tutaj było ciekawego. No w każdym razie zadziwiające jest też to, że Alan Wake też się pojawi na PlayStation, czyli był to jednak czasowy ekskluzyw. No, ja tam się cieszę. Alan Wake, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zagrać, naprawdę mega fajna gra, polecam. Naprawdę dobry tytuł. No i przechodzimy do Xbox Showcase. Chyba
jedną z najciekawszych rzeczy, którą pokazano, były fragmenty rozgrywki z Metal Gear Solid Delta. No, powiem wam tak, wygląda to zjawiskowo. Wydaje mi się, że Konami, aby nie zniszczyć tego, co było w oryginalnym Snake Eaterze, oni zostawili wszystko dokładnie tak, jak było. Te same ujęcia kamer, te same wokale, słuchajcie, bo ponownie w Naked Snake'a wciela się David Hayter, więc pozostawiono te wokale, które były w PlayStation 2 na Snake Eaterze. Sama gra wygląda tak jak oryginalny Snake Eater, tylko w nowej oprawie. Pewne rzeczy nawet powiem wam, że można było polepszyć, na przykład moment, kiedy bohater przesuwa się po moście linowym, wygląda jak z dwóch poprzednich generacji. Jakaś ta animacja jest taka rwana, dziwna i taka nierealistyczna, ale wydaje mi się, że oni po prostu chcą zrobić to tak, że wezmą dokładnie, zrobią, chociaż widzę, że tutaj jest kilka ciekawych rzeczy, jak na przykład, że w błocie on się tarza, nie? On cały w błocie wtedy jest. No to tego nie było, ale sceny, które są pokazane, które na przykład z cutscenek to jest dokładnie te same ustawienia kamery, wszystko to samo, co było w oryginalnym Snake Eaterze. Także wygląda to naprawdę fajnie. Ja powiem wam, czekam jak zły. Wiem, że to już nie będzie... No, też uważam, że jest niefajnym posunięciem to, że nie pojawia się w ogóle nigdzie nazwisko Kojimy przy grze, bo to wygląda jakby Konami to zrobiło bez Kojimy, a to jest oczywiście nieprawda, no ale to myślę, że za to jeszcze Konami beknie i gracze jeszcze nieraz o tym wspomną, czy wypomną Konami, że zachowali się nieładnie. No ale gra wygląda zjawiskowo, słuchajcie. Wygląda gra zjawiskowo i ja czekam jak zły. Jestem naprawdę mega zajarany Snake Eaterem. Chociaż oczywiście mam taki wewnętrzny niepokój, że nie ma w tym Kojimy, ale ja podejrzewam, że oni po prostu wzięli core rozgrywki z, powiedzmy, nie wiem, tam z remastera, czy nawet z tej wersji na PlayStation 2 i po prostu podmienili grafika, całą resztę pozostawili. No zobaczymy. Wygląda to bardzo, bardzo, bardzo dobrze i ja się jaram jak zły. Mam nadzieję, że będzie to tytuł, który troszkę przypomni Snake Eatera młodszym graczom. Kolejnym trailerem, który wiedzieliśmy, że się pojawi i myślę, że wiele osób czekało, ja też. Ostatnia nadzieja Call of Duty, czyli Black Ops 6. No nie zawiódł. Przynajmniej ten trailer wyglądał, znaczy to był zlepek scen, które wyglądały jak z jakiegoś filmu Michaela Bay'a, ale wygląda to dobrze i wydaje mi się, że Black Ops nie zawiedzie. No faktem jest, że Modern Warfare 3 na trailerze też wyglądał dobrze. Natomiast mam nadzieję, że zrezygnowano tutaj z tych misji z otwartymi mapami, bo to był koszmar, jeżeli chodzi o Modern Warfare 3. Naprawdę mam nadzieję, że gra jest po prostu tak jak klasyczne Call of Duty, liniowa, skupiona na rozgrywce, widowiskowa, z masą fajnych scenek, z masą akcji. Wygląda na to, że tak będzie. Ten trailer pokazuje, że mamy tutaj naprawdę fajnie przygotowaną grę. Pojawia się też Frank Woods. Na chwilę, co prawda, raczej nie będziemy nim sterować ani nic, bo raczej on jeździ na wózku, także chyba, że będzie to wózek bojowy. Niemniej, wygląda to naprawdę dobrze. No jest tutaj moc, jest akcja i ja czekam. I tak jak mówię, to ostatnia już próba chyba wskrzeszenia marki Call of Duty do czasów świetności. Ufałem, że Black Ops to zrobi, bo Black Ops też nie miał akurat, muszę przyznać, nie miał tak, że było cały czas dobre gry. Bo na przykład 3 mi się podobała średnio, żeby nie powiedzieć w ogóle mi się nie podobała. 4 nie miała w ogóle singla. 2 to były takie trochę popłuczyny po jedynce. Nie było to złe, ale zdecydowanie pierwsza część Black Opsa była jak dla mnie najlepsza. Temat wojny w Wietnamie w ogóle powinien być częściej eksploatowany przez serię Call of Duty, bo jest to fajny temat, a potem już jakby do tego Wietnamu, no jeszcze w 2 tam trochę było, a potem już tak jakby całkowicie z tego zrezygnowano i szkoda, bo to jest temat, który warto jeszcze tutaj gdzieś pocisnąć. Mam nadzieję, że jeszcze seria Call of Duty kiedyś do wojny w Wietnamie wróci, bo zrobiła to za pierwszym razem naprawdę dobrze.
Także Black Ops, tak, czekam. Słuchajcie, pokazano, to była w ogóle niespodzianka, pokazano nowy trailer Gears of War. Wszyscy spodziewali się, że będzie szóstka, okazało się, że jest to Gears of War E-Day i tak naprawdę ktoś powiedział, że to syn Marcusa Phoenixa. Ja powiedziałem od razu, że to jest Marcus Phoenix i ja miałem rację, bo okazuje się, że E-Day będzie prequelem całej serii Gears of War. Pytanie dlaczego? Czy Gearsy 5 i 4 już gdzieś tak się zaplątały w tej historii synalka i tatulka, że uznali, że szóstka już nie będzie tym, czym Gearsy powinny być i zdecydowano się przenieść grę wcześniej, aby móc sobie skorzystać z postaci, które gracze najbardziej cenią, czyli całej ekipy, znaczy w zasadzie tu będzie Marcus Phoenix i Dom, ale z postaci, które są znane z pierwszej trylogii. Możliwe. No powiem wam tak, trailer wygląda fajnie. Ja czekam. Ja jestem wielkim fanem Gearsów. Dla mnie to jest absolutny must have, jeżeli to wychodzi. Młodszy Marcus Phoenix i ustawienie akcji jako prequel całej trylogii, no to pewnie, jak się domyślacie, powrót retro lancerów, no wtedy to pewnie nawet nie nazywane jeszcze retro lancerów, tylko tradycyjnych lancerów. No jaram się tym, kurde, akurat tutaj powiem wam, niesamowita niespodzianka, czekam jak zły, będzie to naprawdę coś dobrego. Wiele osób czekało na nowego Stalkera i pokazano gameplay z nowego Stalkera. Wygląda to, nie obrażając ani jednej, ani drugiej gry, wygląda to bardzo jak Metro, w takim stylu właśnie Metro, ale to dobrze, ja uważam, że to dobrze. Sama zona wygląda właśnie troszkę jak właśnie lokacje z Metro, wygląda fajnie, no miejmy nadzieję, ktoś tam na streamie zapowiedział, czy ciekawe, czy dobrze ogarnął sterowanie na padzie. Powiem wam tak, Metro też miało dosyć skomplikowane sterowanie, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę i jakoś to na padzie działało, więc myślę, że Stalker również da radę i też będzie to ustawione tak, że będzie się w to fajnie grało. No natomiast no, z tych gameplay wygląda to super. Super, ja na pewno chętnie zagram. Ogólnie jestem wielkim fanem Metro. Stalkera może jestem mniejszym fanem, ale grałem chyba we wszystkie części, także jak najbardziej jestem zainteresowany. No lokacje wyglądają pięknie. Jest klimat, czuć ten klimat naprawdę fantastycznie. Dobra, pokazano kolejny trailer Assassin's Creed Shadows, tym razem troszkę skupiając się bardziej na tej dziewczynie ninja. Pewnie więcej zobaczymy dzisiaj na Ubisoft Forward, natomiast no to co pokazano, no powiem tak, no Assassin's Creed Shadows mocno podzielił graczy, żeby nie powiedzieć bardzo negatywnie pierwszy trailer został przyjęty. Zobaczmy jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Natomiast ja jako fan Assassin's Creed'a na pewno chętnie zagram. Zobaczmy jak to wygląda. Poczekajcie, to jest ten oficjalna premiera. Ale nie, to jest polska wersja. Chodzi mi o ten trailer. No, Cinematic World Premiere Trailer na kanale PlayStation. 28 000 łapek w dół, 15 000 łapek w górę. No nie jest to fantastyczna ocena dla tego trailera, ale ten drugi trailer troszkę, wydaje mi się, złagodził ten pierwszy, wygląda to lepiej. Oczywiście no, czarnoskóry samuraj nadal się tam pojawia i nadal będzie dosyć ważną postacią, natomiast no, gra wygląda fajnie, ładnie, lokacje wyglądają fajnie, no ale pamiętajmy, że to co mówię cały czas, będzie się on musiał zmierzyć z Ghost of Tsushima, z Rise of the Ronin, po części może też Like a Dragon Ishin, chociaż tamto to nie był taki otwarty świat, ale też gra, która fajnie oddawała klimat samurajski. Także zobaczymy. Jak mówię, jestem wielkim fanem Assassin's Creed'a, niezależnie co wyjdzie, ja na pewno zagram. I pewnie będę się dobrze bawił, bo przyznam szczerze, że nie było wiele części Assassin's Creed'a, przy których źle się bawiłem, więc miejmy nadzieję, że dowiozą. Kolejny ciekawy pokaz to taki dosyć długi trailer Indiana Jonesa.
Powiem tak, wygląda to też dobrze, kurczę, no marka Indiana Jonesa ma potencjał troszkę takiego zrobienia Uncharted i mam wrażenie, że właśnie ten trailer, który był przygotowany, bardzo nawiązywał do Uncharted, wygląda to spoko, zwłaszcza, że ta marka trochę się odnowiła przy okazji, że film był, także gracze troszkę sobie przypomnieli, czy tam ludzie sobie przypomnieli o nowym, w ogóle o Indianie Jonesie. Ktoś słusznie zauważył, że nie ma tych flag nazistowskich ani nic, więc ciekawe, czy nie mają żadnych, właśnie widzę teraz właśnie, nie mają żadnych oznaczeń na rękawach, więc to nie są Niemcy, znaczy Niemcy chyba tak, ale nie naziści, także nie wiadomo, co to jest. Trochę, jeżeli miałoby się to dziać faktycznie, a dzieje się pewnie w czasie II wojny światowej, bo Indiana Jones jest tutaj młody, no to zrezygnowanie z takiego dość istotnego elementu, który był w pierwszych częściach filmu, byłoby sporym według mnie błędem. Mają niemieckie pistolety, wyglądają jak niemieccy żołnierze, ale nie mają żadnych oznaczeń, nie? To już jest trochę takie dziwne, znaczy nazistowskich oznaczeń, tak? Także zobaczymy, co oni tutaj kombinują. Czy jakoś to usprawiedliwią, czy tak przejdą potem po prostu do normalności. Jeżeli się boją, no to powiem wam, że tu, zwłaszcza, że słuchajcie, no robi to Machine Head chyba, tak? Dobrze kojarzę. Zobaczmy. Którzy zrobili wcześniej Machine Games, którzy zrobili wcześniej przecież Wolfensteina. No to wiedzą, jak robić takie rzeczy, no. Liczę, że będzie coś dobrego. No, ogólnie jestem fanem, znaczy nie mogę powiedzieć, że jestem turbofanem, ale lubię filmy, szczególnie te filmy 1-3, z części 1-3, także myślę, że tutaj się też nie zawiedziemy. Kolejną fantastyczną w ogóle niespodzianką, i to jest w ogóle rzecz, której myślę, że się niewielu osób spodziewało, jest powrót serii Perfect Dark. Tak naprawdę pierwsza zapowiedź pojawiła się 3 lata temu, ale nie do końca było wiadomo, co to będzie. Gra wygląda troszkę jak żeńska wersja Deus Exa, nie wiem, to już mówiłem właśnie na streamie, tak mi wygląda troszkę, że podchodzi pod Deus Exa. Marka jest Perfect Darka już jest naprawdę wiekowa, że tak powiem. Pierwsza część pojawiła się, o ile dobrze pamiętam, na Nintendo 64. Teraz Perfect Dark wraca i widziałem z waszych reakcji w komentarzach pod streamem, że faktycznie uważacie, że ta gra to wygląda świetnie i jest to tytuł godny uwagi. Też tak uważam. Mamy tutaj troszkę połączenia takiego parkouru rodem z Mirror's Edge lub bardziej dla osób już, które nie pamiętają Mirror's Edge'a, z Ghost Runnera. Mamy możliwość patrzenia przez ściany, no to trochę właśnie jak w Deus Exie. Lokacje wyglądają super, no powiem wam, gra wygląda naprawdę dobrze i to może być, słuchajcie, Czarny Koń i powrót naprawdę w wielkim stylu IP, które no przez ostatnie lata nie było jakoś specjalnie rozwijane. Wygląda dobrze. Podoba mi się dym, w którymś momencie ona strzela i puszcza taką, czy tam, nie wiem, czy nabój jest z dymem, dym wygląda fenomenalnie. Także jest tutaj, widzę potencjał, jestem jak najbardziej na tak i czekam na to jak zły. No i słuchajcie, ostatnią, chyba największą niespodzianką, która tak naprawdę pojawiła się jako pierwsza na showcase'ie, ale ja sobie zostawiłem to na koniec, nadchodzi nowy Doom. Wiedzieliśmy, że nowy Doom nadchodzi, z tego względu, że były już wcześniej przecieki. Nawet wiedzieliśmy, że będzie się to działo, że to jest Dark Ages, czyli że to będzie prequel Dooma z 2016 roku. Walka w takich troszkę klimatach średniowiecznych, że tak powiem, to mocne uproszczenie, ale dużo tutaj jest takiego właśnie settingu średniowiecznego. Wygląda... Kurde, ten Doom... Znaczy to nie będzie nic odkrywczego, słuchajcie. Ten Doom nie będzie niczym odkrywczym. Nie będzie to tytuł, który... wprowadzi elementy, których jeszcze nie znamy, ale ostatni Doom Eternal to była tak dobra gra, że oni mogą zrobić to samo na tym samym silniku z tymi samymi założeniami i to będzie fajne. I ja widzę, że już tutaj jest spory potencjał w tym, żeby to była naprawdę mega dobra gra. Doom uwielbiam, szczególnie od tego Dooma właśnie z 2016 roku i Eternala, także te części Dooma wyszły fenomenalnie i myślę, że tutaj też nie będzie chyba
nie ma żadnych tutaj chyba obiekcji, że id Software ponownie dowiezie kolejną część swojej klasycznej gry. No powiem wam, te bronie, które super wyglądają, na przykład jak rzuca, nie wiem, czy to tam tarczą rzuca i przecina wszystkich dookoła, no Chryste Panie. Możemy się spodziewać jakiejś turbo brutalności oczywiście, jak to w Doomie, bo widzę, że ciosy wykończeniowe również się tutaj pojawią. I znane postacie, znani przeciwnicy, których znamy z poprzednich części, oni też się tu gdzieś przewijają. No rewelacja, powiem wam, niesamowita, znaczy też nie mogę powiedzieć, że niespodzianka, bo wiedzieliśmy, że to się w końcu pojawi, natomiast no była to pierwsza gra, w której naprawdę Xbox Showcase od razu wzniecił zainteresowanie niesamowite i wszyscy żeśmy oglądali to z zapartym tchem. No i to tyle, jeżeli chodzi o showcase. Oczywiście Xbox pokazał tych gier więcej, bo był nowy Life is Strange. Sporo tam tych gier się przewinęło, aczkolwiek ja się skupiłem tylko na tych tytułach, które w jakiś tam sposób mnie interesowały i które uważam, że ja czekam, bo dużo tych gier było faktycznie takich, które no wyszły, ale powiem szczerze, jakoś mnie tam nie zachwyciły. Także sami widzicie, że Xbox, Microsoft pozamiatał, jeżeli chodzi o nie E3 tegoroczne i pokazał naprawdę dobre rzeczy. Ostatnią informacją, o której chcę wam powiedzieć, byłem w weekend na Pixel Heaven, wybraliśmy się z Bartem w celu zrobienia dla was relacji. Impreza, słuchajcie, no jeżeli chodzi o ludzi, o wystawców, o zwiedzających, no nie mam się do czego przyczepić. Fantastyczna atmosfera, fantastyczni ludzie, bardzo miło było mi się z wami wszystkimi spotkać, pogadać, pośmiać się. Ale organizacja, słuchajcie, tej imprezy, organizacja to był dramat. I powiem wam, że w tej formie wydaje mi się, że w przyszłym roku Pixel Heaven nie powstanie, bo to, co się działo, to był po prostu. Będzie o tym relacja, natomiast dodam tylko o tej słynnej kolejce, o której już pewnie wszyscy czytali. Słuchajcie, czekaliśmy na wejście 3 godziny 15 minut. 3 godziny 15 minut staliśmy pod parkanem w pełnym słońcu, żeby wejść na Pixela. Także potwierdzam, tak, ta historia jest prawdziwa jak najbardziej. I dużo ludzi no było totalnie wkurzonych całą tą sytuacją, bo to było, wiecie, problem był taki, że była na określoną liczbę osób w środku, mogła być impreza, więc 2 kolejne osoby mogły wyjść dopiero jak 2 wyszły, a my akurat byliśmy od rana, więc wszyscy ci, co weszli, to nie weszli po to, żeby wyjść po 5 minutach, oni już tam zostawali na dłużej, więc ta kolejka była koszmarna, ale z tego co wiem, w piątek było dokładnie to samo, w niedzielę nie wiem, bo jeszcze nie przeglądałem informacji, jak było w niedzielę, ale sobota była koszmarna i powiem wam, że cała ta organizacja no leżała i miało to, myślę, bardzo negatywny wydźwięk odnośnie całej imprezy, tak? Bo ludzie naprawdę czekali w tym upale po tyle godzin i no trudno potem przejść do tego, do jakichś takich pozytywnych aspektów, bo no to jakby psuło całą imprezę, sama ta organizacja. Także bardzo źle to było zorganizowane, no ale to dowiecie się z naszej relacji, którą postaram się dla was przygotować. Dobra, a więc co nowego u mnie? Na Pixel Heaven udało mi się kupić 2 gry od zaprzyjaźnionego sklepu Retrograty. Pozdrawiam serdecznie. Specjalnie mi wyselekcjonowali te tytuły, a więc mamy tutaj Mythmakers Orbs of Doom od legendarnej, ulubianej firmy Phoenix. Tutaj widzicie logo. W ogóle kiedyś Phoenix mogłoby zrobić kolaborację z Blast. Ale to byłaby gra. Znaczy mogliby kiedyś zrobić, bo już teraz to już nie zrobią, ale gdyby się połączyło Phoenix Games i Blast, o Chryste Panie, jaka by to była gra. I druga gra od Ubisoftu, słuchajcie. Pipa Funnel, końska przygoda. Take the Reins, także będziemy grać w kolejną grę o koniach i myślę, że będzie to jeden z pierwszych krapów, który zacznę teraz ogrywać, bo jestem ciekawy Pipy Funnel. Pipa zawsze na propsie, a jeżeli jest to jeszcze Pipa Funnel, to na pewno będzie to coś srogiego. Gra od Ubisoftu, także myślę, że będzie srogo. To jeżeli chodzi o co nowego u mnie. Dobra, jak będzie w tym tygodniu?
Słuchajcie, mamy materiał do zrobienia z Pixel Heaven z Bartem. Ja prawdopodobnie będę starał się go wypuścić jutro lub w środę, no jak najszybciej, żeby ten materiał się nie przedawnił, to na pewno. Jeżeli chodzi o sobotę, prawdopodobnie będzie jakiś materiał retro, który przygotowuję już, znaczy gram w grę aktualnie, więc chciałbym go na sobotę przygotować i będzie to pewnie recenzja po latach, troszkę właśnie w stylu Wolfensteina, czyli recenzja powiązana troszkę z takim making of, bo ostatnio wydaje mi się, że ten format jest całkiem niezły. Jeżeli chodzi o recenzję jakichś innych gier, to nie wiem, czy możliwe, że Ready or Not się pojawi w tym tygodniu. Jeszcze jej nie skończyłem, ale teraz zamierzam troszkę sobie pograć i faktycznie tą rozgrywkę zrobię. Mam już nagranego, i tutaj podkreślam, nagranego i zmontowanego mam zmontowany i nagrany kolejny odcinek Kolekcjonera. Jest już on nawet na YouTubie, ale jeszcze jest niepubliczny. Możliwe, że wyrzucę go na razie dla patronów, żeby mogli sobie już go obejrzeć. No i tak to mniej więcej wygląda. No, coś tam będę dalej działał w kierunku. No i powoli już się przymierzam do kolejnego krapa, bo widzę, że już poprzedni krap prawie 100 000 zrobił, także trzeba już się zabrać za pipę funel, złapać ją za rogi i tam zagrać w to. No, to tyle. Dobra, strasznie długi Enerflash, także nie przedłużam, nie zatrzymuję, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Link jak zwykle w opisie.